Siema Sybiksy, oczywiście łapy nie ma. Dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat, mianowicie najważniejsze, święte zasady budowania mięśni. Łapy nie ma. Nie możesz od początku trenować na maksa, ponieważ zajedziesz się i przyhamujesz znacznie hipertrofię. Więc zaczynaj powolutku od niskich czy tam średnich objętości i powoli, progresywnie, cegiełka po cegiełce zwiększasz objętość, manipulując takimi parametrami jak nie tylko ciężar, ale i serię powtórzenia tut, przerwy. No i wtedy osiągniesz optymalny, powiedzmy, przyrost stopniowy, a nie wszystko na hura. Istnieje tak zwany maksymalny pułap objętości treningowej danej partii na jednostkę treningową, czyli na jeden trening. I przekroczenie tej granicy nie daje Tobie żadnej korzyści, a może znacznie opóźnić osiągnięcie superkompensacji. Więc optymalna, średnia, maksymalna objętość wynosi około 10 serii. Przyrost masy mięśniowej możecie osiągnąć na niskiej czy tam umiarkowanej objętości tygodniowej, natomiast ona nie będzie tak duża jak w przypadku wysokiej objętości tygodniowej. Więc optimum powiedzmy między 27 a 45 serii. Dla niektórych osób to jest bardzo dużo, ale nie możemy wrzucić tego w jedną jednostkę treningową, ponieważ, tak jak mówiłem, mamy maksymalny limit objętości na jeden trening. Więc najoptymalniej byłoby podzielenie tych treningów, tej objętości na 2 razy, czy na 3 razy, w zależności jaką masz objętość. Więc najlepsze efekty osiągniesz na wysokiej objętości tygodniowej przy wysokiej częstotliwości. Jeżeli mówimy o objętości pod względem hipertrofii, tutaj musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii, o której już nieraz mówiłem. Mowa o seriach, które są bliskie upadku, bądź doszło do upadku mięśniowego. Natomiast te serie lekkie czy rozrzewkowe, tego nie liczymy do objętości tygodniowej, ponieważ nie przekroczyliśmy tak zwanego pułapu siły bodźca, który może wywołać hipertrofię. Najnowszy zbiór badań wykazuje, iż najbardziej skutecznym zakresem objętości tygodniowej jest, tak jak mówiłem, między 27 a 45 serii. Jest to dla wielu bardzo dużo i nie mają czasu, aby taką objętość tygodniową osiągnąć. Więc wtedy warto zastosować podstawy periodyzacji i ustalić sobie mezocykl z priorytetem na dane partie i na te partie stosujemy wysoką objętość, czyli w tym przedziale 27-45, a na pozostałe tak zwane utrzymanie, czyli około 10 serii. No i w kolejnym mezocyklu robimy zmianę, więc tam 27-45 serii, a tam na utrzymanie. Ten zakres najskuteczniejszej objętości może znacznie różnić się u danych osób. Takie czynniki jak wiek, staż, rodzaj trenowanej partii mięśniowej, czyli przykładowo na górne czy na dolne partie, rodzaj ćwiczenia, przykładowo ćwiczenia, które są bardziej rozciągające, uszkadzają mięsień i tutaj łatwo przesadzić z objętością. Jaki ma plan w ciągu dnia, czyli ma ciężką pracę fizyczną, czy lekką, czy dużo chodzi, podnosi, jakie ma zdolności regeneracyjne, czy tam historia jego urazów. To wszystko może wpłynąć na jego objętość, więc zawsze objętość rozpatrujemy indywidualnie. Dane sugerują, że dłuższe przerwy są lepsze niż krótsze przerwy, z tego powodu, że wtedy możemy wykonać więcej pracy oraz ma to też wpływ na syntezę białek, która jest lepsza w przypadku dłuższych przerw. Natomiast czy jest sens stosowania krótszych przerw? Oczywiście, że tak, w przypadku stosowania ćwiczeń na górne partie, małe partie czy ćwiczenia izolowane. Więc powiedzmy minimum to jest przerwa 2-minutowa w górę. To dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, udostępnijcie materiał, aby jak najwięcej osób uświadamiać. Pamiętajcie też o kursie KFD, Akademii KFD, czyli poziom 1. i 2. instruktora trójboju siłowego w Szczecinie, chyba 19-20 stycznia. Kod KFD to nie fake, oczywiście, no i kontakt ze mną też macie w opisie i w komentarzach filmu. Łapy nie ma.